Oni sobie pomyślą wszyscy, że znowu razem, nie? Ale nie para. A, nie no. W parze to tylko pokazujemy sprzęty. I dzisiaj coś nietypowego czy typowego? Czy to jest typowe w ogóle wszystko? Dla innych będzie to złom, a dla nas to są ukochane sprzęty. No tak, niektórzy powiedzą, że są elektrośmieci, a my powiemy, że to są piękne audio legendy, więc oglądajcie. Jaka cisza. Cisza, ale to Aha! Słynny ekspres się wyłącza. Dobra, niech sobie chodzi. Słuchajcie. Piękne, co? Oryginał. Nie ma deski do mięsa. Tak, ja to nazywam, że niektórzy jak robią takie duże drewniane obudowy, to że to są deski do krojenia w audio. Ja akurat tego nie lubię. Lubię to w oryginalnym zachowaniu. Dobra, no to co, jedziemy, nie? Prawda? Słuchajcie, fajny sprzęcik. Niektórzy lubią siódemki szczęśliwe, a tu są piątki. Piątki, dwie piątki, czyli 5500. Jeden z naprawdę poszukiwanych sprzętów z serii Sansui. Znam jednego człowieka, który ma i ode mnie ma też jeszcze i trójki, także Mireczku pozdrawiamy. Co Wam pokażę? Zobaczcie, co go wyróżnia. Już jak ktoś zauważył, to ma z lewej i z prawej strony piękne otwory chłodzenia. Czyli jak sobie możemy pomyśleć, to mamy tak, proszę bardzo. Jedna końcówka mocy i druga końcówka mocy. Czyli mamy tutaj, jak sobie Radziu tutaj przez te krateczki ładnie tu od światła widać, to widać tam oryginalne tranzystorki mocy. Piękne, prawda? Ale co śliczne. I tu mamy to właśnie nasze powietrze, które chłodzi nam te nasze końcówki mocy. Może nie jest to jakiś potężny wzmacniacz, chodzi o mocą, bo to 45 W. Wczoraj do mnie pisał Nut, że coś z Japończyków by go interesowało. Tak, no widzisz, no to... No to teraz jak zobaczy, to Teraz 50. zobaczy, tak, no to... Fajny sprzęt pod względem ilości głośników do pasowania, ponieważ jest to jakby naprawdę, robili już po dwa wyjścia, czyli system A i B, czy tam main i remote, jak prawda, ale tutaj mamy system A, B, C, D, czyli 4. Jak zwał, tak zwał. Zobaczcie, fajnie do antenki też, do podczepienia, piękne, czyściutkie, ładne nasze gniazda RCA, czyli cinch. Tu mamy connected separate, czyli może nam zagrać jako końcóweczka mocy albo jako przedwzmacniacz. Antena, ja nie lubię zbytnio, jest to AM, ten feryt słynny, który zawsze mi tu przeszkadza. Jak zaglądam z tamtej strony w tą stronę, to ona ciągle gdzieś mi przeszkadza, żeby zajrzeć gniazda. Zobaczcie, ile mamy tutaj AUX, fono, 2 gramofoniki możemy sobie podłączyć. Jest tutaj naprawdę pole do popisu, nawet na adapter 4-kanałowy, czyli może być, służyć jako 4 kanały, a 4 kanały to nie 2, czyli 2 więcej. Drewno widać, że ma swoje przejścia, jakaś drobna ryska, jedna, druga, ale to tak samo Były jak na ja, niej pokażę Wam bite zaraz, kotlety. pokazać Wam swoją bliznę, nie pokażę, bo też mam blizny, a mam 50 Przyznaj się, tłukłeś w niedzielę na tym kotlety? schabowe. Tak, stłukłem schabowe. Powiem Wam tak, 5500 jest młodszy ode mnie o rok. To 71 rocznik. Ale ten numer 55, w końcu ja mam tyle lat. 55, stary dziadek. Światełko słoneczne, ciepełko, nie? Jak ktoś lubi się pobawić pstrykaniem, to ma tutaj. Zobacz. Do zabawy pełno. Patrz. O, tu jest ten 4-kanal adapter. 2 gramofoniki. A, i jest fajna rzecz, zobaczcie. Tape Monitor 3, czyli playback rec. Czyli stąd możecie sobie wrzucić, nie zaglądając do tyłu,
powiedzmy jakieś urządzonko Bluetootha na szybko i można sobie otworzyć i wcisnąć sobie ten Tape Monitor 3. Zobaczcie, mamy. I wtedy Tape 3 i jedziemy z muzyczką, powiedzmy, z Bluetootha. Na dużego jacka, nie jest to problem chyba zrobić sobie przejściówkę z dużego jacka. Tu jeszcze mamy słuchaweczki, także jest i fajnie jest podział na gałce tych dwóch urządzeń, tych dwóch kanałów. No i teraz kolejna zabawka. No, dokładnie. Co? Sielskie wakacje na okręcie. Zobaczcie. Hawaje. Dobra, to nie Hawaje. I to chodzi wszystko. A jak? Wszystko. Wszystko działa. No poczekaj, no zobacz, no przecież dopiero wiesz, zobacz. Wszystko działa, panie, tu jest I to kurde. za to całość 3500 A jak? Kurna. i kolumny. Tak, kolumny, tak. I rower jeszcze dla Ciebie. Widziałeś, jaki klienci są teraz? Wybiedni? Słyszę właśnie. I rower mu jeszcze dał i kolumny. Zobacz, dobra, zobaczcie, jedziemy z sprzętem, patrz. Vega. Wszyscy mówią Vega, no ale jest to przecież niemiecka firma dosyć. Ja pamiętam nawet radia przedwojenne, wiesz, Vega. Także i powojenne, stare lampowce. Kiedyś robiłem, teraz już nie chce mi się tego dłubać. Zobacz, tu mamy timerek, piękny zegar, ustawiłem czas, myślę, że aktualny. Zobacz, co robimy teraz. Manualem włączamy. Wszystko. I tada, jak to mówią, tada. Słynne tada i wszystko działa, jest zasilone. I teraz możemy sobie tak, magnetofonik. Proszę bardzo. Wiesz co, powymieniałem w nim paski, wszystkie kondensatory. Boże, co się namęczyłem tutaj w tym magnetofonie. Ale jest ok, ładnie twarza nagrywa. Tak. Ładnie te tam szpulki pracują. Te przyciski, to wszystko. Naprawdę tu jest heble, jak w starym samolocie w migu. Radyjko. Piękna skala, zobacz. Też. O, nawet bez anteny, jak to łapią, mówią. Wzmacniacz też ma piękne te dwa wychyły. Akurat nie wiem, czy podłączałem w ogóle. Tape. Nie, magnetofonu nie podłączony. Nie no, nie możemy grać, bo wiesz, nam wyskoczy ten. Słuchajcie, piękna szafa, kawał mebla, gramofon, magnetofon klasyczny. Miałem otworzyć, o, zobaczcie, jak się otwiera. Na lince jeszcze jest ten kieszeń. Tak, wszystko działa, tu jest rolka, wszystko bardzo ładne, w bardzo dobrym stanie. Tunerek pięknie stroi, wzmacniacz stroi, pięknie. Słuchajcie, zobacz, Radziu, zobacz tu u góry, patrz, gramofon Direct Drive. Super. O, patrz, zobacz, ach, tu trzeba pewnie start zrobić. Kręci się, zobacz. Dobrze jest zabezpieczona igła, także nic się nie stanie. Podniesiemy. I w manualu może grać i w tym. Także Vega. Daliśmy nową wkładeczkę, wszystko. Słuchajcie, pokażemy Wam. Zobaczcie, nawet Vega dali redukcję do tego, do siły, nie? O, piękne rączki, to jakby się trzeba było tego trzymać, nie? Widzicie, tutaj to waży tonę. Zobacz z tyłu. Jeszcze tylko polerkę strzelimy ten. Zabudowane, czyli nie mamy dostępu dla jakichś tych kabli. Możemy sobie zasłonić wszystko. Piękna szafa. Według mnie to jest bardzo fajne właśnie. Wiesz co, taka do salonu, czy do swojej jaskini. Na dole to można barek sobie zrobić. Słuchaj, Na dole można tam barek. będzie barek. Tam będzie barek, wiesz, no zobacz. Stawiasz sobie tam co chcesz. Słuchaj, to może być na płyty, na kasety, a można też dać jeszcze półkę zrobić i można zrobić tam pewnie CD też. Wiesz co, patrzę? NAD, seria nadowa. Jakiś odtwarzacz CD NADa i by pasował pewnie, nie? No, Do tej podobna kolorystyka. Tak, kolorystyce podobnej NADa. Jak ktoś lubi taką kolorystykę, ja lubię, ale NAD jest troszeczkę za minimalistyczny, nie? A tutaj, wiesz, te wskaźniki, aczkolwiek kiedyś NAD robił ciekawsze rzeczy, ładniejsze, wiesz, no nie? Teraz takie dopiero zaczęli robić takie minimalistyczne, a mi się to podoba bardzo. Także, Co mamy następnego? wiesz co, to przejdziemy tak, jak już mamy wieżyczkę, to mamy, zobacz. Ostatnio dorzuciłem takiego slomarku z Austrii. O, takiego sprzęta. Połóżmy Widzicie go to? na kolumnie może. O, to postawiamy. Pokażemy. To są zabawki, które ja lubię.
Getto blastery tak zwane, tak? Tak, tak. I to jest dosyć fajne, bo to jest 3 w 1. Jest magnetofon. Też już wymieniłem paseczki, proszę Ciebie. O, tu się fajnie otwiera. I on jest tak zwany pionowy i poziomy. Radyjko, podświetlenie. Zobaczcie, jaka antenka. Także można antenę dać telewizyjną, zewnętrzną. A dlaczego powiedzieliśmy 3 w 1? Radio, magnetofon i TV. A TV odpalamy w ten sposób. Zobaczcie. O, nawet i mikrofon jest. To ja mam w Sharpie większy I ekran. wtedy stroimy sobie tutaj TV, przełączamy, włączamy radio TV, możemy sobie podkład Podobny do muzyczny mojego zrobić. Sharpa. No, dokładnie, tak, podobny do tego Sharpa. Zasilanie mamy, zobacz, mamy 220, 12. Także jest tu i baterie, i wszystko. No i piękna ta okrągła skala mi się podoba, dlatego że wiesz co, No, zostawiam tego nie ma sobie, w że Sharpie. ja lubię te okrągłe skale, bo jeszcze jest w nocy podświetlenie. Fajna wskazówka, też ładnie, poziom, level też ładnie sobie, wiesz, przy muzyce sobie reaguje. Także no jest sprzęcik fajny. No i powiem Wam, że takie Ciężkie to jest. na siłkę. Chyba będę zabierał sobie go do lasu. Będę biegał, słuchał muzyki, ale dopiero było... Na grzyby idealne. Na grzyby, tak. Na grzyby. Kumpel chodzi na grzyby, on tam non-stop jest grzybiarzem. Sprzedaj mu. Tylko, że wiesz co, nie wiem, on to na plecach musiałby sobie zrobić tego. Sprzęt fajny, szukajcie takich rzeczy, bo ja to kupiłem na takim tak zwanym flomarku niemieckim, czyli austriackim, no, czyli w Wiedniu. Szukajcie takich sprzętów, można to naprawdę fajnie za dobre pieniądze wyrwać. Tylko, że niestety one są w opłakanym stanie. Ten był też. Nie zrobiłem zdjęcia, ale myślałem, że nic z tego nie będzie, ale jak przyniosłem do domu, zaniosłem do serwisu. Pierwsze co, to zrobiłem jego, bo tak mi się chciałem go po prostu. Rozebrałem. Tak ci się go chciało. Tak. Tam jakieś parę kondensatorków, coś tego, no ale paseczki wymieniłem, magnetofon ruszył, pięknie gra. Jest i regulacja bas i treble, czyli wysokie i niskie tony. Naprawdę ma fajnie tutaj zrobione ten, tak jak tu. Podobają mi się naprawdę te sprzęty, tym bardziej, że no, co dużo gadać. Ocalić od zapomnienia, jak to piękne. Jeszcze mamy coś, kolumny pokażemy Wam, piękne, które kolumny ostatnio przywiozłem właśnie z Niemiec. No to przechodzimy do nich. Przechodzimy do kolumn, robimy głośniczki. I bum, nie udało nam się odcinka z Krzysiem dokręcić do końca, ponieważ co chwilę ktoś wchodził z klientów, no i stwierdziliśmy, że podzielimy ten materiał na 2 części, więc jak się spotkamy w najbliższym czasie, to po prostu dokręcimy kolejne fajne audio zabawki i one będą pokazane w kolejnym odcinku, ale ja z pustymi rękoma od Krzysia nie wracam, ale zanim co Wam pokażę, to subskrybujcie, komentujcie, żeby kanał się rozwijał. No i Krzysztof z tego swojego wypadu do Austrii przywiózł mi rzecz, uwaga, kupił w Austrii rzecz, którą szukałem w Polsce. No w Polsce jest dostępna, ale akurat on trafił to w doskonałym stanie, więc przywiózł mi coś, czego nie miałem w swojej kolekcji, jeśli chodzi o Tomasza Stańko. No nie miałem. PJ Witkacy na pięknym, moi drodzy, gatefoldzie. No i stan, po prostu stan tych 2 płyt jest no znakomity, po prostu znakomity. Może jakiś Austriak to kupił i nie spodobał mu się jazz z Polski, albo w ogóle nie zwrócił na tą płytę uwagi i ona po prostu te prawie 40 lat przeleżała niewłączana i kładziona na gramofon. Więc tym bardziej mnie to cieszy, że w tak doskonałym stanie ta płyta się trafiła, bo jest to klasyk. No cóż, czekajcie na drugą część tego odcinka, bo wyszło jak wyszło. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Klient nasz pan, jak to mawiają, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.